Czy wiecie, że jest taka dzielnica w Warszawie, która przez bardzo, bardzo długi czas była oddzielnym miastem, a potem, kiedy już znalazła się w granicach Warszawy, to raczej wyśmiewano się z tego, że jest bardziej jak wieś niż jak część miasta. Tą dzielnicą jest Wilanów, o którym dzisiaj na pewno nie powiedzielibyśmy, że jest wsią. I zaraz będę Wam wyjaśniać dlaczego, bo dzisiaj w tym filmiku pokażę Wam Wilanów, czyli moją dzielnicę. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. A zanim przejdziemy dalej, to pamiętaj też, że jest wciąż dostępny mój zeszyt ćwiczeń na wakacje, w którym znajdziesz różne ćwiczenia na słownictwo, na gramatykę, a także teksty o najbardziej turystycznych miejscach w Polsce. Więc jeśli jeszcze nie zobaczyłeś, jak ten zeszyt ćwiczeń wygląda, to koniecznie zajrzyj na mojego Patreona, bo na Patreonie znajdziesz go w zakładce sklep. Oczywiście nie musisz być patronem, żeby dostać ten zeszyt i link wstawiam jak zawsze w opisie filmiku. Dziękuję Wam za wszystkie pozytywne feedbacki, które dostałam od Was o zeszycie. Dziękuję Wam też tym wszystkim, którzy zdecydowali się na jego zakup. Jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe, bo jest to pierwszy produkt, który publikuję dla Płynnie po polsku, więc bardzo Wam za to dziękuję i zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Wakacje jeszcze się nie skończyły i może planujecie jeszcze jakieś urlopy we wrześniu. Więc to wszystko w opisie filmiku, a my będziemy rozmawiać o Wilanowie. Kiedyś był to Milanów albo Milanowo, zanim jeszcze wymyślono nazwę Wilanów, i była to jedna z najstarszych wsi w okolicy Warszawy. Nie zawsze należała do Warszawy. Kiedyś bardzo ważnym miastem na mapie Polski był Płock. Dzisiaj nie jest to bardzo znaczące miasto. Pewnie nawet dużo osób z Was, obcokrajowców, nigdy o nim nie słyszała, ale formalnie była to kiedyś nawet stolica Polski i do Płocka właśnie należała wieś Milanowo. Największe znaczenie Milanów czy Milanowo zyskało jednak w XVII wieku, bo to właśnie wtedy przejął tę wieś szlachecką już, ten dwór, bo stała się ta wieś dworem, przejął ją król Jan III Sobieski. I to właśnie z tym królem najbardziej związany jest Wilanów i znajdujący się w Wilanowie pałac, który widzicie za mną. Może zauważyliście zmianę stroju, bo nagrywam ten filmik już kolejnego dnia i dzisiaj właśnie wejdę z Wami do tego pałacu i pokażę Wam, jaki jest ten park w środku. Dlaczego z innego dnia? Dlatego, że dzisiaj to wejście do parku jest za darmo. W Warszawie, nie wiem czy w innych miastach Polski też, ale w Warszawie w każdym razie, chyba w innych miastach Polski też, w Warszawie w większości muzeów jest tak, że jeden dzień w tygodniu jest zwykle darmowy, więc zwykle trzeba płacić oczywiście za wstęp, ale jest taki jeden dzień w tygodniu, no i to zwykle jest dzień od poniedziałku do piątku, ale nie zawsze, są też czasem soboty i niedziele, kiedy to wejście jest darmowe i właśnie dzisiaj jest to wejście do parku darmowe, więc wejdziemy tam razem.
Pałac w Wilanowie, na którego terenie właśnie jesteśmy, powstał w XVII wieku dla króla Jana III Sobieskiego, o którym też wspomniałam Wam już wcześniej. Ten pałac dla króla Jana III Sobieskiego nie był główną siedzibą, bo główną siedzibą był Zamek Królewski, który znajduje się, tak jak wiecie, obok Starówki w Warszawie. Mam nadzieję, że to wiecie. Ten pałac tutaj był taką letnią rezydencją króla, bo Wilanów wtedy znajdował się pod Warszawą, ale też niedaleko pod Warszawą. Teraz, tak jak już Wam powiedziałam, jest to już część Warszawy. Ten pałac cały z kompleksem, ze swoim parkiem był dla tego króla Sobieskiego trochę takim politycznym testamentem. To było coś, co on zrobił. To był taki jego projekt. Patrzcie, jaki piękny jest ten park za mną. Mam nadzieję, że dobrze tam coś widać. I dzisiaj możecie przejść się właśnie po tym parku i można też wejść do pałacu. Można nawet popływać sobie kajakiem obok. Kiedyś to zrobiłam, było to bardzo, bardzo przyjemne, więc polecam Wam, jeśli kiedyś będziecie mieli okazję tutaj przyjechać. Tym razem mówi już do Was Ania z przyszłości, która trochę bardziej się wczytała w historię tego pałacu. Jeśli interesuje Was historia pałacu, to wstawiam Wam link pod filmikiem do strony pałacu. Możecie tam przeczytać całą tę historię. Patrząc na ten park i pałac, chyba nie możemy się dziwić, że to było miejsce wytchnienia dla króla. Ale dzięki temu, że pałac nie jest daleko od Zamku Królewskiego, to król mógł też wciąż kontrolować, będąc tutaj, co dzieje się w Zamku Królewskim. Co do stylu architektonicznego, bo o tym jeszcze nie wspomniałam, pałac został wzniesiony w stylu barokowym. Może rozpoznajecie ten styl? Był to popularny styl w Polsce w XVII wieku. Wnętrza mają z kolei różne style, bo pałac przez cały ten czas miał różnych właścicieli, ale cały wystrój świetnie współgra z tym barokowym stylem pałacu, co możecie zobaczyć zwiedzając pałac w środku. Szczególnie ważnymi właścicielami pałacu po Sobieskim byli polityk Stanisław Kostka-Potocki i szlachcianka Aleksandra Lubomirska. To Potocki przekształcił park tak, żeby jego północna część była w stylu angielskim i to z ich inicjatywy też w pałacu otwarto muzeum. Po II wojnie światowej z kolei pałac znalazł się w rękach państwa, ale już w drugiej połowie XX wieku został otwarty dla zwiedzających i stał się częścią Muzeum Narodowego w Warszawie. Dopiero w 1995 roku stał się samodzielną instytucją. Ale poza tym starym Wilanowem jest też nowy Wilanów, który wyrastał praktycznie razem ze mną, bo pamiętam, kiedy budowały się te pierwsze bloki na tym osiedlu, na którym właśnie jestem, które nazywamy teraz miasteczkiem Wilanów i na którym jest bardzo dużo ładnych, nowych bloków, które już kończą właściwie swoją budowę, bo już praktycznie nie ma tutaj miejsca na nowe bloki. I miejsce to słynie generalnie z tego, że jest dosyć drogie i dosyć ekskluzywne, można powiedzieć. To znaczy te bloki mają trochę wyższy standard i generalnie uważa się, że jest tutaj bardzo bezpiecznie, że jest to miejsce i okolica, które są zielone. Tutaj, tak jak widzicie, przechodzę właśnie przez taki mały parczek, mały skwer. Dlatego te ceny zwykle były tutaj wyższe też i one kontynuują swoje wzrastanie, cały czas trochę wzrastają. Może teraz już się to trochę zatrzymało, ale zresztą w Warszawie wszędzie te ceny wszystkich mieszkań teraz rosną. Bardzo, bardzo poszły w górę i idą cały czas w górę, więc nie jest to może idealny moment na zakup mieszkania, jeśli ktoś planuje w Warszawie, ale myślę, że taka sytuacja jest w każdym mieście. Dajcie mi znać zresztą w komentarzach, jak to jest w Waszych miastach, jak wyglądają te ceny. No ale tutaj na pewno są one dosyć wysokie i właśnie tym się charakteryzuje ta część Warszawy, że raczej te mieszkania są trochę droższe. Ale no tak jak mówię, z wyższym standardem i jednak uważa się te okolice za okolice
chyba nawet może najbezpieczniejszą w Warszawie. Nie wiem, jakie są statystyki w tej chwili. Są to też takie osiedla, na których na pewno spotkacie dużo rodzin i dużo obcokrajowców. Słyszę często inne języki. Sporo mieszka tu osób z innych krajów, więc jest to taka część nowa Warszawy i bardzo upodobały ją sobie właśnie szczególnie rodziny. Kiedy spacerujecie, to widać bardzo dużo wózków i tak samo sporo obcokrajowców. Właśnie minęłam też jedną osobę z psem, mówiłam o rodzinach, ale nie wspomniałam o zwierzętach, które też często się tu spotyka. Mamy nawet specjalny plac zabaw dla psów, więc tak jak widzicie, już poziom tego jest wyższy. Jest to przyjemne miejsce do życia, bo jest też sporo miejsc, gdzie można zjeść coś, wypić kawę, kawiarni, restauracji jest tutaj mnóstwo, a 10 minut spacerkiem czy 5 macie pałac w Wilanowie, który Wam wcześniej pokazywałam, więc jest to miejsce, które warto nie tylko odwiedzić, ale warto tu nawet zamieszkać i z mojego doświadczenia mówię Wam, że mieszka się tutaj bardzo, bardzo dobrze. Może interesują Was nawet ceny takich mieszkań na tę chwilę. Oczywiście kiedyś te ceny były nieporównywalne, były o wiele niższe, one cały czas rosną, ale na tę chwilę za takie mieszkanie 50-metrowe trzeba już niestety zapłacić około 1 000 000 złotych. Nie jest to tylko ta część Warszawy, bo w większości teraz dzielnic Warszawy, tak jak mówiłam, te ceny strasznie poszybowały w górę, więc nie jest to tylko tutaj, więc tak jak mówię, nie jest to cena, która teraz zwala z nóg, bo w innych rejonach Warszawy, w innych dzielnicach wygląda to na tę chwilę już podobnie, niestety. Jedynym takim aspektem Wilanowa, który przez długi czas był dużą wadą, jest jego komunikacja z centrum i tak jak Wam mówiłam, przez długi czas ta część miasta nie była nawet traktowana jako miasto i bardzo często, kiedy mówiłam o tym komuś jeszcze, że jestem z Wilanowa, to ludzie niestety śmiali się, że nie jest to przecież Warszawa. A taka lingwistyczna, szybka ciekawostka jest taka, że bardzo często sami mieszkańcy Wilanowa mówią, że są w Wilanowie na przykład. Kiedy mówicie wy, to znaczy, że jesteście w innym mieście. Kiedy mówimy o częściach miasta, o dzielnicach, mówimy na. Dlatego bardzo często mówiliśmy wy i to trochę potwierdza to, o czym mówiłam wcześniej, że sami traktujemy to jako część nie Warszawy, bo przez długi czas nie była to Warszawa. Dopiero od lat 50. Wilanów wszedł w skład Warszawy. Jedynym takim problemem Wilanowa, głównym problemem tak naprawdę przez wiele lat była komunikacja, jak zaczęłam mówić wcześniej. To znaczy, że nie był dobrze skomunikowany, połączony z centrum miasta, bo są tutaj tylko autobusy i mówię o tym w przeszłości, mimo że ten problem wciąż trwa. Teraz jednak troszkę się to zmienia, dlatego że powstał właśnie tramwaj w Wilanowie i jest on w trakcie budowy. Jest to dosyć zabawna historia, bo pamiętam, że jeszcze kiedy byłam w liceum, to czekałam na ten tramwaj. On miał łączyć dzielnicę Wilanów z Wolą, czyli dzielnicę, która jest w centrum, do której normalnie jedzie się ponad godzinę autobusem i tramwajem, to znaczy tramwajem, który już jest w centrum. I pamiętam, że miałam koleżankę z tej dzielnicy, Wola, i zawsze mówiłyśmy sobie, że niedługo już będzie tramwaj. Pamiętam, że głosowałam na wszystkich wyborach, którzy mówili, że planują zrobić ten tramwaj. Ten tramwaj nie powstał, powstaje dopiero teraz, więc 10 lat później mniej więcej, od kiedy się o nim mówiło, a zaczęło się mówić jeszcze wcześniej o nim, więc dopiero teraz to powstaje, ale jest on już w przygotowaniu, więc niedługo ta linia zostanie otwarta, prawdopodobnie jeszcze w tym roku, jesienią, ale zobaczymy. I są w planach też budowy metra, ale to już do 2030
2030 chyba roku, albo do 2050. Nawet już nie pamiętam. Są w każdym razie w planach budowy też linii metra na tym odcinku Warszawy. Co z tego będzie, zobaczymy. Właśnie obok mnie trwa w kościele msza, więc może nie być słychać tak dobrze, ale chciałabym w każdym razie Wam wszystkim podziękować za obejrzenie tego filmiku i przede wszystkim chciałam podziękować tym z Was, którzy kupili zeszyt ćwiczeń, o którym mówiłam Wam wcześniej na początku filmiku. Link do zeszytu ćwiczeń jest pod filmikiem i chciałam podziękować też z całego serca moim patronom, bez których ten projekt nie mógłby istnieć. Jest nas coraz więcej na Patreonie, więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, za to, że wspieracie mnie tam. Znaczy to dla mnie naprawdę bardzo dużo. Link do Patreona też jest w opisie filmiku, więc jeśli ktoś z Was miałby ochotę dołączyć do tej naszej polskiej społeczności, to oczywiście zapraszam, bo na Patreonie mamy spotkania grupowe, indywidualne. Spotkania grupowe są teraz aż 2 razy w miesiącu. Mamy też grupę na WhatsAppie. Oczywiście wstawiam poza tym dodatkowe podcasty, dodatkowe filmiki, dodatkowe ćwiczenia, więc myślę, że naprawdę warto, że jest to naprawdę dobre miejsce dla tych, którzy chcą uczyć się polskiego i chcą robić to w miarę samodzielnie, ale z jakąś tam pomocą. Więc Was tam wszystkich zapraszam i bardzo dziękuję tym z Was, którzy już tam są. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. A ja chciałam Was zapytać, czy byliście już kiedyś w tej części Warszawy, czy znacie to miejsce i co myślicie o tej dzielnicy? Napiszcie mi to też w komentarzach. Dziękuję za to, że obejrzeliście jeszcze raz ten filmik i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!